Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejne piwo, które przedpremierowo mam okazję próbować z browaru Dr. Bru ze względu na naszą współpracę. To jest piwo, które premierę będzie miało na warszawskim festiwalu piwa, a prapremiera będzie na Beer Geek Madness. Ja to piwo degustuję przed Beer Geek Madness, czyli przed prapremierą. Wy będziecie już mogli na Beer Geeku, ale film z racji, żeby jakby nie psuć zabawy na Beer Geeku, żeby też, no nie wiem, jeżeli by było jakieś takie super, żeby nie sugerować Wam na przykład Beer Geek Choice, to ukaże się recenzja po Beer Geeku. Też chodziło o to, że będą robione napisy do tego filmu, więc żeby jakby były od razu na odpalenie, to będzie później. Co to jest za piwo? To jest piwo, które mieliście okazję oglądać film z ważenia tego piwa i wywiad później z Justinem Hawkiem z More Beer Company. I to jest Old Lager. Old Lager Dr. Bru brewed with More Beer Company Justin Hawk. Uważyliśmy to piwo z Justinem Hawk, właścicielem browaru More Beer Company. To było nasze największe browarnicze marzenie jeszcze z czasów, kiedy byliśmy amatorami. Spełnione marzenia nie mają ceny. Resztę oceń sam. We brewed this beer with Justin Hawk, owner of the More Beer Company. This was our greatest brewing dream from the times when we were still both amateurs. Dreams that come true are priceless. As far the rest you decide. Co my tu mamy? Słody. Pale ale, pszeniczny, karmelowy i czekoladowy. Chmiele to Junga i Aurora. Ekstrakt to 18, alkohol 7,9%, 48 IBU i dodatki płatki dębowe. Co to w ogóle jest Old Lager? Nikt nie wie co. Jest to hybryda, jest to wariacja na temat Old Ale. Co to jest Old Ale? Old Ale, generalnie rzecz biorąc, w obecnych czasach to jest takie lżejsze barley wine. Często leżakowane z drewnem. Czyli nie tak mocno jak barley wine, ale leżakowane. Natomiast historycznie Old Ale to było piwo, które musiało w browarze spędzić przynajmniej rok. Stąd nazwa Old. Chodziło o to, że w tym piwie całą robotę robił czas. Co ciekawe, to piwo, czy Old Ale generalnie, nie było używane, nie było sprzedawane jako Old Ale, znaczy było, ale nie do tego było zaprojektowane. Znaczy ono było używane głównie do doprawiania piw bieżących. Czyli robiono sobie piwo mocne, długo leżakowane w beczkach, tam pewnie jakieś może i brety były. Ono dostawało bardzo intensywnego takiego charakteru i następnie blendowano je przed rozlewem, czy przy rozlewie z piwem z bieżącej produkcji. Oczywiście tam w małych proporcjach, tam pewnie jest 10%, może 20%, a może, no myślę, że z 10% tego Old Ale'a, ale resztę świeżego. Co to robiło? To robiło to, że piwo młode, dosłownie kilkudniowe czy kilkutygodniowe, smakowało jakby jednak dojrzewało przynajmniej z pół roku czy dłużej, tak? Czyli to był taki trik browarniczy, który powodował, że no, piwo można było mieć szybciej piwo, które smakowało jakby długo leżakowało. Tylko typowo koncernowe podejście, typowo koncernowe metody godne po prostu pożałowania. O co chodzi z Old Lagerem? Po prostu zwykle tak jest, że browary, które robią kooperacyjne ważenie, collaborative brew, chcą w jakiś sposób uchwycić specyfikę danego kraju, ponieważ
Browar Justina, More Beer Company z Anglii, jest typowym browarem angielskim, mimo że sam Justin jest z pochodzenia Amerykaninem i jakby jemu jest bliskie to nowofalowe podejście, no ale jednak robią de facto Real Ale. Robią de facto Real Ale, bo ono jest refermentowane, ale głównie górna fermentacja. W ogóle nie robią lagerów. Więc jak ważył piwo na kontynencie, który słynie z kolei z lagerów, no Polska na przykład, no to pomyśleli, że dobrze by było oddać ten polski charakter, oprócz chmielu, którym tutaj jest Junga, dobrze by było oddać ten charakter również drożdżami, czyli lagerem. W zasadzie główną rolę w tym piwie spełniają nie drożdże i nie chmiele, tylko zasyp. Czyli to piwo powinno być bogate, powinno być dość słodkie, takie rzeczywiście tęgie, można powiedzieć. Powinny tam być nuty utlenienia. No, ono było ważone na początku grudnia, czy w połowie grudnia, czyli mamy styczeń, luty, marzec, no 3,5 miesiąca. To nie jest za długo, ale zobaczymy. Zobaczymy. Piwo, w pewnym sensie jego zasyp bazuje na piwie Old Freddy Walker, który jest takim najsłynniejszym, który jest właśnie słynnym Old Ale'em z More Beer Company, był zresztą na blogu. No, spróbujmy zatem, co tutaj wyszło. Etykieta normalna, taka w tym stylu takim aktualnym Doktora Bru. Konkretne nasycenie, z tego widać. Kapsel firmowy z charakterystycznym logo Dr. Bru a la otwieracz. No, zobaczmy. W ogóle BJCP podaje, że Old Ale to w ogóle mogą być bardzo różne piwa. Mogą być bretowe, mogą być kwaśne lekko, mogą być bardzo od beczki przechodzący charakter. Ja takiego Old Ale'a, powiem szczerze, jeszcze nie piłem. Wszystkie, które piłem, to były mniej lub bardziej takie lżejsze barley wine'y. Mamy tutaj sporą słodowość. Taką trochę rumowe nuty, trochę nuty takie ciemne ciasto, ciemne słody. No, jak to u Doktora Bru, ponieważ piwo piję przedpremierowo, więc jakby nie miało czasu się ustać. Jest konkretne zmętnienie, aczkolwiek tutaj aż tego nie widać, bo piwo jest brunatne, nawet chyba styropian nic tutaj nie zrobi, ale widać takie brunatne, wyraźnie zmętnione piwo. Piana drobno-pęcherzykowa, beżowa. Takie słodkie, melasowe trochę nuty. Może trochę karmelowe. No spróbujmy. Tutaj zamiast beczki były użyte płatki dębowe i czucie. Jest wyraźnie taninowe, czy jak mawiają winiarze, taniczne. Taniczne, czyli są taniny garbniki, czyli takie nuty. To nie jest oczywiście ten poziom, jaki był w Old Ale'u z Beerbanta, gdzie tam była po prostu parkiet, deska i ławka po prostu. Nie, tutaj jest tanina, jest to uczucie na języku takiego ściągania, ale bez przesady. Jest gładkie. Czuć tę moc i ekstrakt. To znaczy, ono nie jest jakieś bardzo rzadkie, wytrawne, tylko jest właśnie takie półsłodkie. Aksamitne. Wyraźna goryczka. Taka, no, chmielowa.
Ziołowa, o, ziołowa. Samego chmielu może trochę. Może i trochę w aromacie czuję. Ale goryczka jest wyraźna, ziołowa. Ona przełamuje trochę tą melasę. Mogłoby być niżej nasycone, jak na Old Ale. Tak to sobie wyobrażam. Aczkolwiek to tutaj podkreśla troszkę tę lagerowość. Tak? Lagery generalnie są w porównaniu do brytyjskich ale zdecydowanie mocniej nagazowane, więc powiedzmy, że jako wyróżnik stylu ma to sens jakiś. Jeśli miałbym fakturę samą porównać, to jest podobna do X-Rye, co jest ciekawe, bo tu słodu żadnego nie było, a X-Rye miał właśnie taką gładką, trochę misiowatą strukturę. Przy czym dominuje jednak taka ściągająca goryczka, taki przełamana słodyczą, właśnie takich melasowatą. Tak. No i są takie nuty lekko waniliowe od tej dębowych płatków. Nie jest to oczywiście poziom beczki po bourbonie z Barley Wine czy z Risa Doktora Bru, ale jest ta wanilia wyczuwalna. Ciekaw jestem, jak to piwo będzie się leżakowało, to znaczy jak ono będzie smakowało za rok. Myślę, że może dobrze smakować. Co prawda, oczywiście ono... Aha, to jest chyba jeszcze nie refermentowane. Właśnie, kurczę, nie zapytałem, a też nie napisali tutaj. Piwo niepasteryzowane, niefiltrowane. Data to jest 30 czerwca 2016 roku, więc zakładam, że ono nie było refermentowane. Będzie okazja zapytać na Birgiku. Fajne. Jak na styl, to myślę, że przechmielone na goryczkę, ale to z kolei oddaje ten charakter Doktora Bru. No nie oszukujmy się, chłopaki z tego słyną, że się z chmielem nie pieszczą, tak? Znaczy nie cykają się, tak? Nie, źle to powiedziałem. Za kołnierz nie wysypują chmielu, tak? Czyli to już taki polonizm, staropolonizm stworzyłem. Walą po prostu chmiel łopatami i to tutaj w goryczce czuć. W aromacie też jest lekka nuta chmielu. Tutaj był chmiel słoweński, Aurora, bo akurat taki chłopaki dostali jako zamiennik polskiego i on akurat fajnie pachniał. I tak w tyle na trzecim planie ta nuta chmielowa się pojawia. No, piwo jest może nieco ostre, jak na Old Ale, przez tę konkretną goryczkę, przez te taniny i przez to wyższe wysycenie, ale to pokazuje, że to nie jest Old Ale, tylko Old Lager. No ale piwo myślę, że udane. Chyba najbardziej obok właśnie Risa i Barley Wine takie po słodowej stronie, może jeszcze Happy Birthday podobnie takie gęste i konkretne było. Spróbujcie sami na festiwalu w Warszawie. No ciekaw jestem waszego zdania. No nie jest to typowe piwo Doktora Bru, tak? Tam nie bucha chmielem, jeżeli chodzi o aromat. Goryczka jest konkretna, taka po doktorowemu. Fajnie jest oddana ta rumowość, słodowość, ciemne słody, ciemne ciasta. To jest fajne. Bodaj na Freddie Walkerze jest napisane, że to jest taki old English pudding, taki świąteczny. No i tutaj takie nuty właśnie trochę ciągnące, melasowate się tutaj znajdują. Wasze zdrowie.